Uptown, gra od firmy Tref, która przeznaczona jest dla 2 do 4 graczy od 10 roku życia i zajmie Wam około 45 minut. Jako przedstawiciele największych deweloperów w mieście bierzecie udział w niecodziennej rywalizacji. Zagrywajcie karty projektów, stawiajcie domy, biurowce. Zasady gry pozwolą na sprytne podkupywanie planów i zagrywanie kart na budynki rywali. Przekonajcie się, czy sąsiedzi będą Waszymi sojusznikami, czy przeciwnikami. Pamiętajcie, aby pilnować budżetu, a wybudowane ulice wkrótce przyniosą Wam niezłe zyski. W środku pudełka znajdziecie plansze ulicy, banknoty o nominałach 1, 5, 10 upcoinów, karty projektów komunalnych, karty zwykłych projektów, noty z punktacji oraz instrukcje. Wszystkie elementy układamy w następujący sposób. Na środku stołu rozkładamy nasze banknoty upcoiny oraz karty z projektami komunalnymi. Karty te mają zielony pasek na środku i nie mają wskazanego kosztu karty. Następnie każdy z graczy losuje swoją planszę ulicy i pobiera po 10 upcoinów z banku. Na końcu tasujemy i rozdajemy porówno każdemu z graczy karty projektów. To te z niebieskim paskiem, na którym widnieje koszt wyrażony w upcoinach. Na kartach projektów znajdują się rodzaj projektu, w tym przypadku jest to sklep, wymagania. Kartę z tym projektem możecie zagrać wyłącznie na parterze, czyli jako pierwszą kartę na działce. Przychód. Za każdym razem, gdy jest zamykana dachem dowolna działka na Waszej ulicy, otrzymujecie lub tracicie wskazaną liczbę upcoinów za każdy projekt na Waszej ulicy. Na przykład ta karta symbolizuje, że za każdym razem, jak tylko zamkniecie dachem swoją dowolną działkę, otrzymacie 1 upcoin za każde mieszkanie na całej Waszej ulicy. Punkty prestiżu. Zdobycie jak największej ilości punktów da Wam zwycięstwo. Na przykładzie widocznej karty na koniec gry otrzymacie 1 punkt prestiżu za każde biuro na całej Waszej ulicy. Koszt karty. Podczas rozgrywki należy pamiętać, że karty projektów nie możecie odwracać na stronę z rewersem. Możecie za to ją obrócić, aby wybrać jeden z 2 widocznych na niej projektów. Natomiast karty projektów komunalnych możecie dowolnie obracać lub odwracać na stronę z rewersem. Grę zaczyna ten z Was, kto wylosował planszę z 1. Każdy z graczy ma do wykorzystania 2 akcje. Pierwszą z nich jest pobranie karty za darmo ze swojego stosu i umieszczenie jej na swojej ulicy w dowolnej działce. Lub jeśli uznacie, że dany projekt Wam nie pasuje, to odrzucacie taką kartę do pudełka. W dalszej rozgrywce może się zdarzyć, że na Waszym stosie projektów będą leżały upcoiny. W takim wypadku pierwszą akcją byłoby pobranie banknotów do portfela i przejście do drugiej akcji. Ponieważ jestem pierwszym graczem, to zaczynam swoją turę. Na moim stosie nie leżą upcoiny, więc pobieram wierzchnią kartę, nie płacąc jej kosztu. Decyduję się jej nie odrzucać, tylko zagram ją do swojej ulicy. Obracam kartę i wybieram projekt 2 mieszkań. Czas na drugą akcję. W drugiej akcji macie więcej możliwości i teraz możecie kupić kartę ze swojego stosu, opłacając jej koszt do banku, kupić kartę od przeciwnika, wtedy odpowiednią ilość upcoinów kładziecie na stosie, z którego pobraliście kartę, lub pobrać darmową kartę ze stosów projektów. Mi akurat podała się karta Justyny. W tym wypadku płacę jej 3 upcoiny i umieszczam projekt sklepu na swojej ulicy. Na tym kończy się moja tura i kolej na następnego gracza. Ponieważ w mojej turze kupiłam projekt od Justyny, to zaczyna ona od pobrania upcoinów ze swojego stosu i to jest jej pierwsza akcja. Czas na drugą akcję. Justyna decyduje się kupić kartę projektów ze swojego stosu, a jej koszt, czyli 4 upcoiny, wpłaca do banku. Po zakończonej turze kolej na następnego gracza i tak dalej. Przyspieszyliśmy trochę rozgrywkę i właśnie zakupiłam projekt dachu. Tym samym zamykam jedną ze swoich działek i zliczam przychód z całej ulicy. Za sklep na pierwszej działce otrzymuję 2 upcoiny. Budynki z drugiej i trzeciej działki nie dają mi żadnego przychodu. Sklep całodobowy na 4. działce przynosi mi 1 upcoin za każde mieszkanie na całej ulicy, czyli 2 i 1. Na koniec 5. działka daje mi 1 upcoin. W sumie łączny przychód wynosi 6 upcoinów. Gra kończy się w momencie, gdy wyczerpie się jedna z talii graczy lub gdy na ulicy któregoś z graczy wszystkie działki zostaną zakończone dachem.
Należy wtedy dokończyć rundę, aby jako ostatnia wypadła tura osoby siedzącej po prawej stronie pierwszego gracza. Gdy gra dobiegła końca, podliczcie punkty prestiżu za wszystkie zagrane projekty na swojej ulicy. Każde 3 upcoiny pozostałe w portfelu na koniec gry warte są 1 punkt prestiżu. Wyniki zapiszcie w dołączonym notesie, wpisując odpowiednio imiona graczy, punkty prestiżu ze wszystkich działek, punkty prestiżu za pozostałe na koniec gry upcoiny oraz końcową sumę punktów prestiżu. Kto z Was zgromadził najwięcej punktów prestiżu, zostaje zwycięzcą i otrzymuje kontrakt na wybudowanie całego przedmieścia. Miłej zabawy, cześć!